Ale dzisiaj pogoda, aż by się polatało helikopterem. Jakoś mi się tak ona kojarzy. Ale w zasadzie na cholerę byśmy mieli to robić, skoro dziś do latania mamy Skodę Octavię 1.8 Turbo. 1.8 Turbo po raz pierwszy na moim kanale. Ten egzemplarz jest mega zadbany, ostał się bez żadnych tuningów i został mi on udostępniony przez mojego kolegę Olka. Nie wiem, czy oglądaliście film z Follow Me z Mercedesem Turismo. W tamtym filmie to właśnie Olek był kierowcą. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się jego maszynie z bliska, zmierzymy ją chyba raceboxem, chociaż zobaczymy, jaka będzie nawierzchnia. No i kurczę, skoczymy na próbę autostradową. Słuchajcie, z pozoru normalna Oktawka, ale jeśli chodzi o ten egzemplarz, został on wyprodukowany w 2009 roku, także jest to praktycznie, ostatni wypust. Najpierw to tak wam ogólnie poopowiadam. Jest to oczywiście Octavia pierwszej generacji, znaczy właściwie to drugiej, nie liczymy już tamtej starszej, już mówimy o tych nowocześniejszych, to pierwsza generacja, ale gdy ten egzemplarz wyjeżdżał z salonu, to były już nawet produkowane Octavie dwójki po lifcie. Także będąc takim mega dokładnym, jest to Skoda Octavia Tour Classic. Kurczę, tak się patrzy, Oktawka w tej budzie, już miałaby trochę lat na karku, a przecież to jest świeży, nowy samochód, 2009 rok. Zaledwie 16 lat na karku. Ten samochód nie jest na sprzedaż, ale co ciekawe, ma 125 000 kilometrów przebiegu, oryginalny przebieg. Proszę bardzo, emblemacik, dumnie Tour. Patrzcie, Olek jeździ Mercedesem Turismo i Octavią Tour. Też fajna sprawa, że takie Octavie Tour wychodziły głównie z 1.6 wolno ssącym pod maską, albo po prostu z 1.9 TDI. A tutaj jak 1.8 Turbo. 1.8 Turbo były w Octaviach RS tej generacji, ale 180-konne. Tutaj mamy jednostkę 150-konną. O osiągach porozmawiamy sobie troszeczkę później. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, widzieliście kiedyś Octavię 1 na ulicach? Myślę, że tak. Jest to już ostry polift. Najgrubszy polift, jaki można byłoby sobie wyobrazić w tej, jeśli chodzi o tą budę. Proszę bardzo, lusterka. Już mamy takie półokrągłe. Czarny lakier, jeśli ktoś lubi sobie pocisnąć knedla, to będzie to odcinek dla niego. Mamy tu inny front względem przedlifta. Proszę, taki oto zderzak. Lampy, już takie clear looki. Nie mamy tutaj ksenonów, ale spójrzcie na to, co... Może wloty są prawdziwe, ale tutaj, w tym miejscu mamy fejkową soczewkę. Naprawdę, ja myślałem, że to jest po prostu reflektor oparty na soczewce. Tutaj będzie światło drogowe, ale nie. Tutaj normalnie świeci, a to jest odbłyśnik. Czyli patrzcie, wóz prawdziwy, sprawiedliwy. Ja wiem, że takie komentarze na pewno pod tym filmem się pojawią, a tutaj takie małe kłamstewko. Auto jest w oryginalnym stanie, także felgi 15-calowe, stalowe, oryginalny kołpaczek, oponki 195/65. Wąziutka oponka, ale ten samochód projektowany był w zupełnie innych czasach i takie opony po prostu były wtedy normalne, nie jakieś 235 czy 245 w tym segmencie. Masa tego auta 1240 kg. 1240 kg. Teraz hatchbacki tyle przecież nie ważą. Rodzinne, bardzo rozsądne autko, takie poprawne. Może w dzisiejszych czasach kabina pasażerska nie jest aż tak super pojemna, ale bagażnik 528 litrów. Jest oczywiście liftback. Proszę, jaki dostęp do bagażnika? 528 litrów. Zobaczmy jeszcze pod spodem. Wybaczcie, szmatki moje. Nie czarne auto, taka pogoda, ale Petrolhead dzielnie rzeźbił tutaj, żeby było czyste. I dokopałem się. Jest tutaj pełnowymiarowe, z tego co widzę, koło zapasowe. Auto nie jest jakieś potężne, jest bardzo lekkie, ma duży bagażnik i jeszcze dało się tutaj upchać koło zapasowe, pełnowymiarowe. Czemu w dzisiejszych czasach tak się nie da? Nie mam pojęcia, nie wiem. Bo w dzisiejszych czasach koło zapasowe to naprawdę rarytas. I dobra, zajrzyjmy do środka, do kabiny pasażerskiej. Klameczki. Widzę jak w Golfie 4. Jest to ta sama płyta podłogowa, co Golf 4, co Seat Leon, co Seat Toledo, co Audi TT, ale Octavia jest chyba najbardziej praktycznym samochodem oparty właśnie na tej platformie. Jest słuszna naklejeczka, mam nadzieję, że dzisiaj ona pomoże na próbie autostradowej. Doda tutaj wigoru maszynie, chociaż dodawać tutaj nic nie trzeba. Boczek akurat jest tutaj twardy, plastiki są twarde, tutaj jest miękko. Zobaczcie w ogóle jaki stan. Taka tapicereczka szara. Już tutaj szczerze nie będę się mieścił. Mogę mieć problem, żeby zmieścić się sam za sobą przy 198 cm wzrostu, ale wiecie, nie każda rodzina musi składać się z 4 dwumetrowców.
Tapicerka, też taka poliftowa. Trochę taki tetrisik. Tetrisik, ale z jednym klockiem. Podłokietnika, jak widzę, tutaj nie ma. Nawet są korbki z tyłu, korbeusze. Patrzcie, 1.8 turbo pod maską, klimatyzacja automatyczna, jak tak spojrzymy na przestrzeń pasażerską z przodu, ale korba z tyłu. Pełna kontrola nad wdychanym powietrzem. Powitrzem właściwie. Powitrzem? Jakoś tak się mówi w tym dialekcie. Zajrzymy do przodu. Tak samo jak z tyłu, mechaniczny, wagowski dźwięk i boczek przedni. Tutaj jest miękko, tutaj no jest twarde są te boczki, no co? Chociaż jak się tak mocniej przyciśnie, może tak lekko, nie no raczej twarde chyba, no. Panelik, no ordynarny, taki czarny plastik, schowki w drzwiach są twarde. Skoda Auto na głośniku, ja pierniczę, co to oznacza, że to jest audio Skoda Auto? Prosto, klarownie. Szczerze mówiąc, jakby taka Octavia 1 spełniała te wszystkie normy dzisiejsze i byłaby wprowadzona do sprzedaży, to myślę, że by znalazło się na nią pełno klientów. No co o tym sądzicie? Możecie napisać w komentarzu. Ja jestem pewny, że sprzedawałaby się wciąż bardzo dobrze. Chociaż patrząc tak z perspektywy dzisiejszych cen, też nie wiem, ile by ona mogła kosztować dziś. Ale chyba sporo, no nie byłoby tak, że taką Oktawkę się kupuje za, nie wiem, 45, 55, 65 tysięcy złotych. Takie kiedyś były ceny. Tak oto wygląda kluczyk, też typowy wagowski, zupełnie taki jak w Bugatti. Tak dokładnie, to nie jest żart, odpalimy. O, no tu Oktawka lekko się spłakała, bo jest trochę zimno, -0,5 stopnia. No, wycierałem ten samochód szybko, bo zamarzało. No dobra, zacznijmy sobie od liczników, jak już tak spojrzałem. Prędkościomierz wyskalowany do 240 km na godzinę. Zwróćcie uwagę na przebieg, no zaraz, w tym odcinku chyba będzie 126 tysięcy kilometrów. Tutaj jest pakiet kontrolek, no i komputer pokładowy. Tutaj obsługa komputera, proszę bardzo. O, tak to wygląda, takie tutaj mamy opcje, ale gdy przyciśniemy raz krótko reset od dołu na manetce, pyk, to mamy drugi tryb, 7,8 litra średnie zużycie paliwa z 2000 km, tutaj Olek ma. Ale wydaje mi się, że gdyby jeździć totalnie spokojnie tym autem, jeszcze niżej normalnie można zejść. Dziś rano jeździłem, no to nawet w 6 litrach się potrafiłem zmieścić, jak tak tutaj, no jest niedziela, mały ruch, no to wiecie. Też troszeczkę inaczej, ale w sumie możemy sobie zbadać tutaj zużycie paliwa, no dziś wyjątkowo akurat nagrywam na moim parkingu operacyjnym, pojedziemy sobie pod autostradę, mogę wyzerować zużycie, no i tak sobie spokojnie przejadę. Deska rozdzielcza tu jest bardzo mięciutka, u góry jest cała miękka Octavia, no tu widać, że to jest polift, no bo przedliftowa, taka starsza, pierwsza Octavia, no to tutaj o, takie coś było, jak w Audi A6 C4 na przykład, albo setce. Panel centralny, twardy, no tutaj to już jest wszystko twarde, klimatyzacja automatyczna, pakiet przycisków ASR, to się otwiera w blef, radyjko, taki soniaczek, ale podświetlenie też ma zielone, kieptacka. No, Olek jest stałym widzem kanału. Gałęcjusz, Boże, jaki elegant, to już nawet premium trochę wygląda. Wprawdzie jest to akurat tutaj guma, tutaj jest skórka, ale tutaj guma, ale chrom, 5-stopniowa manualna skrzynia biegów, tutaj proszę, prawdziwa i sprawiedliwa blokada skrzyni biegów i jest ona ogólnie skuteczna, fajny to jest bajer. Wiecie, możecie kompem, wszystkim tutaj kombinować, ale no skrzynia jak jest zablokowana, no to jednak ciężko. Podłokietnika akurat tutaj nie ma. Tutaj mamy zapalniczkę. Tutaj jeszcze z tyłu, proszę bardzo, uchwyt na kubek. Z przodu akurat nie ma uchwytu na kubek. Tutaj proszę, nie, no nie ma uchwytu na kubek. Tutaj ewentualnie. No niby tutaj są jakieś takie, no już nie będziemy Olkowi grzebiać, ale schowek jest taki powiedzmy średniej wielkości, twardy w środku, ale nie o to w tym samochodzie przecież chodzi, żeby wszystko było miękko wyściółane. No tutaj jak sobie odkładamy telefon, to akurat ten element tutaj wewnątrz, proszę bardzo, nie wiem czy to tak widać, ale jest flokowany, jest bardzo przyjemny, fajny. Lusterko normalne, bez udziwnień, o, cyk. Panel tutaj typowy, no dla waga, to jest Golf 4 mi się wydaje. Proszę bardzo. Nawet oświetlenia tutaj nie ma, no widzicie. Tak się tutaj w ogóle mieści prawie 2-metrowy petrolhead. Pozycja za kierownicą całkiem spoko. Jeszcze się tutaj. No i jeszcze kierownica, no po niej widać, że jest to bardzo, bardzo zaawansowany, ostry polift. Taka kiera występowała chyba na pewno w Octavii 2, ale nie wiem czy nawet już nie w polifcie. I to jest jedyny element w tym samochodzie, który został zmodyfikowany. Normalnie była ona cała gumowa, ale została
obszyta, proszę, tutaj perforowana skórka i tu u góry gładka. Tutaj mamy coś jeszcze ciekawego? Nie, wszystko jest tutaj normalnie. Dobra, gasimy i zajrzyjmy jeszcze pod maskę. Patrzcie, 2025 rok, niby o takiej Octavii jedynce już zostało wszystko wszędzie powiedziane, czy to w filmach na YouTubie, czy to na forach. A Petrolhead, proszę bardzo, 2025 rok, teścik, oktawki. No i to jest właśnie to. Czekajcie, tylko bolca tutaj postawię. No widzicie, no ciśnięcie knedla, stawianie bolca. No ale przecież lepsze to niż stawianie na przykład klocka pod maską 1.8 turbo. Zobaczcie, 20V turbo, 150 koni mechanicznych i 210 Nm, oznaczenie silnika, kod silnika AUM. No o zużyciu paliwa Wam wspomniałem, niecałe 8 litrów, takie naprawdę średnie, trochę miasta, trochę krótkie odcinki, też trasa. Auto może ma trochę lat na karku, może i ma troszeczkę mocniejszy taki silnik, jak na taką oktawkę, ale jest z drugiej strony leciutkie, manualna skrzynia, napęd na przód. Czas na osiągi. Przyspieszenie do pierwszej setki producent tutaj deklaruje 8,5 sekundy. A prędkość maksymalna to podobno 225 km na godzinę. Te 240 na prędkościomierzu, myślę, że to wyskalowanie jest takie odpowiednie i przydatne tutaj. Kasuje zużycie paliwa i przenosimy się pod autostradę. No dobra, to jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, jakie nam tutaj wyszło zużycie paliwa. 5,8 litra. Już wam, ojejku, tutaj było wiksowanie lekkie. No, z 30 km. Niecałe 6 litrów, ale jechałem spokojnie. Znaczy w zasadzie, czy jechałem spokojnie? Tak po prostu zgodnie z ograniczeniami prędkości. Palimy maszynę. Myślę, że możemy też od razu skasować zużycie paliwa. Jeśli chodzi o soundcheck, takiego z zewnątrz nie robiłem, ale w zasadzie normalny dźwięk czterocylindrowej benzynowej jednostki, urozmaicony o subtelny dźwięk turbinki, o subtelny syk. Ale tak jak stoimy w miejscu, no to praktycznie go nie słychać, raczej bardziej pod obciążeniem. Co wszystko jest ok, kamery działają, myślę, że możemy startować. No patrzcie, taka Skoda oktawka na kołpaku, kierowca w golfiku, a tu kurczę 1.8 turbo pod maską, 150 koni, no 219 VMAX, o tetetka, też 1.8 turbo, też na próbę autostradową, też na próbę, kurczę pieczone, czyżby tutaj w parze miała być próba? Ciekawe. No dobra, w stronę Berlina będzie trochę ruch. Myślę, że w drugą stronę będzie luźniej. Wiatr jest raczej boczny, myślę. No i dobra. To takie pierwsze kontrolne depnięcie. Ale dobra, nie będziemy tutaj cisnąć. I tak jest ruch. Puśćmy rawkę. Nie bądźmy tacy chamscy. No i piąteczka. Proszę Państwa, skrzynia biegów, no 120 km na godzinę, 3003 obroty. Troszkę wyższe takie obroty są, myślałem, że to będzie dłuższa skrzynia, ale zobaczymy. No dobra, póki ruch, to jeszcze zobaczmy przy 100 km na godzinę, co nam tutaj wychodzi. 2501,5 obrotu. Ja pierniczę, sam siebie zaskoczyłem. Jak na razie średnie zużycie paliwa no 10,3, trochę spada, no widzicie, no nie da się czasami szybciej jechać. Strasznie, ale to strasznie wolne wyprzedzania tutaj są. Ojejku, jeszcze tutaj ten T-Roc się wciska, który coś nie ma czym jechać. Ale patrzcie, taka oktawka, 125 000 przebiegów i prawdziwe, te wagowskie 1.8 turbo. No, Olek już sporo aut mi udostępniał. Kia Opirus, to był Olka samochód. Mazda 626, to był Olka samochód. Rover 45 bodajże on się jakoś nazywał, coś takiego. No i dobra. To też był Olka samochód.
No takie 200 licznikowe, to z palcem w uchu. No 208, 209. O proszę, nawet się nie spodziewałem, że tutaj sobie już depniemy tak trochę szybciej. Ja pierniczę! Ja pierniczę! No i dobra, tutaj hamuję 226 km na godzinę według GPS-u już było. Ty, ale to prawie tutaj zamknięta buła została. Znaczy tego, prędkościomierz, no blat, no. Jaka buła? Co ja kurczę, jaka buła zamknięta? Pociśnięty knedel, można powiedzieć. Średnie zużycie paliwa skoczyło do 12,8 litra. Golfik, 7 załadowany. Ma czym? Ma czym wyprzedzić, no. Proszę, jakie E91 czerwone. No. Ale taką oktawką ja bym tutaj powalczył z nim. Boże święty, a ja nawet zapomniałem, że Olka Fabia trójka 1.2 turbo była na kanale. Pamiętam, przez Autosalon Jawor była na sprzedaż i Olek kupił sobie ten samochód. Więc zaliczymy jego samochód. Ale Phaeton, po lifcie. Ja lubię, ale dzisiaj za autami się tutaj rozgląda mi ślinie. Co, zjeżdżamy. Jezu, w drugą stronę trzeba też 100-200 tutaj sprawdzić. Myślę, że nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. Zaraz sobie zrobimy soundcheck. W ogóle zaraz to ja sobie też zużycie paliwa bym skasował jeszcze raz. No 11,6 litra było z takimi depnięciami, w miarę taka szybsza jazda po prostu. Dwójeczka. Naprawdę jest kulturalnie. Tak jak ten samochód poprawnie wygląda, tak też poprawny ma dźwięk po prostu. Nie ma tutaj żadnych oczywiście pops and bangsów, żadnych blow-offów, ale wiecie co? Oktawką, jedynką jeździłem 1.9 TDI, 1.6 i teraz 1.8 turbo, no to według mnie 1.8 turbo do takiego TDI-ka to jest w ogóle inna kultura jazdy. Wiadomo, 1.9 TDI będzie bardziej ekonomiczne, aczkolwiek tutaj też aż takiego strasznego dramatu nie ma ze zużyciem paliwa. Spodziewałem się nawet, że będzie palił więcej ten samochód, ale po prostu jak to wszystko takie mięciutkie jakieś jest pod tą maską. Fajny dźwięk, przyjemny dla ucha. Auto w ogóle też, no taki stan, że to przyjemnie się jedzie po prostu tym samochodem strasznie. No i dobra, myślę, że tutaj no, jest dół. Fajnie. Dobra, racebox zresetowany. Myślę, że z trzeciego biegu sobie 100-200 dociśniemy. Jeszcze skasujemy szybko zużycie. No i teraz już naprawdę dobra. Widzicie, Octavia 1 ze skrzynią DSG, ale w łapie dziś. Piąty bieg to tak ostrożnie, no bo manual. - 36,8 100-200. Patrz, te 100-200 myślałem, że troszkę lepsze wyjdzie, ale mamy boczny wiatr. No i prędkość maksymalna, no teraz to powinno być. Patrzcie, sprawiedliwie 217, 218, 220. Tutaj możemy chwilkę dosłownie odpuścić sobie. Takie pół gazu, podtrzymanie. I tu decha i będzie z górki. Może będzie troszeczkę szybciej. No nie,
221 teraz jakoś było. Prędkość maksymalna dzisiejszego odcinka to 226 km na godzinę według GPS. 100-200 36,8 sekundy i średnie zużycie paliwa przy takiej jeździe, naprawdę ostra jazda teraz była, nie przekroczyło raczej 20 litrów, jak tutaj widzę, 19,6, przed chwilą było 19,9, no takie 20 litrów mniej więcej. No, naprawdę pięknie sobie Skoda Octavia poradziła. Kurczę, pieczone. Fajne, bo to taki normalny samochód, taki bardzo poprawny, a jednak tak potrafi troszeczkę tutaj sobie na autostradzie też, taki rzezimieszek, czeski rzezimieszek z Pragi. Nie wiem, czy tam Mlada Bolesław, gdzie nie wiem, gdzie są Skody produkowane, chyba tak, jest chyba muzeum, jest w Mlada Bolesław, jakoś tak to się nazywa, nie, możecie napisać w komentarzu. No i okej, mam nadzieję, że ten film, jak i ten samochód wam się niesamowicie podobały, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.